Znajomość języka francuskiego nie każdemu jest niezbędna do skończenia studiów. Zwroty takie jak Citroën, Auchan czy omelette du fromage niekoniecznie uratują Cię przed kulturalną wtopą. Z kolei znajomość studenckiego savoir-vivre, nawet szczątkowa, już tak. Panie, przepraszam, mam pytanie. Przepraszam, panie prezydencie sali, mam pytanie. Przepraszam, panie kapitanie, mam pytanie. Każdy z wykładowców posiada swój zdobyty ciężką pracą tytuł naukowy. Jeśli nie chcesz popełnić faux pas, które może Cię ścigać przez kolejne kilka lat studiów, zapamiętaj sobie raz na zawsze, żeby zwracać się do wykładowców należnym im tytułem, czyli kolejno panie profesorze, pani profesor, pani doktor. No i zapamiętaj sobie, że do doktora habilitowanego również zwracamy się per profesor. Nie ma nic złego w tym, że musisz wyjść z zajęć wcześniej, tylko następnym razem podejdź do prowadzącego przed zajęciami i mu o tym powiedz, żeby nie pomyślał sobie, że wykład był na tyle nudny, że nie mogłeś go wytrzymać. W tym wypadku akurat wiele zależy od wykładowcy. Niektórym nie będzie przeszkadzało, że gdzieś tam podczas wykładu będziesz sobie podgryzał drożdżówkę, no ale mamy granice. Oczywiście nikt ci nie urwie głowy, kiedy tam gdzieś pod ławką się napijesz wody, ale najlepiej zrezygnować z jedzenia na wykładzie. List elektroniczny to jedna z najbardziej popularnych form kontaktowania się z wykładowcami. Zwroty typu dzień dobry, witam nie mogą mieć tu miejsca. Maila powinieneś zacząć od frazy szanowny panie doktorze, szanowna pani profesor. Poza tym w mailu powinieneś zawrzeć jak największą ilość skondensowanych informacji. Począwszy od roku studiów, kierunku studiów, kończąc na ostatecznej informacji, którą faktycznie chcesz przekazać. Poza tym maila powinieneś zakończyć frazą z wyrazami szacunku. Ja rozumiem, że upały czasem potrafią skutecznie popsuć dzień, jednak pamiętaj o tym, że uczelnia to całkiem dostojne miejsce. Niektórzy wykładowcy mogą uznać Twoje krótkie spodenki za niegrzeczne, momentami nawet wulgarne. Podobne zasady obowiązują podczas egzaminów. Zawsze staraj się ubrać odpowiednio do okazji. Na pierwszy rzut oka akademickie życie może wydawać się trochę pompatyczne i pełne bezsensownych reguł. Jednak po pierwszym tygodniu przyzwyczaisz się do niego i od razu zapomnisz o początkowych problemach.